Cześć, nazywam się Sebastian Zieliński, Dr Panda. Gościem dzisiejszego odcinka jest Shifu Shihengi, pełnomocny mnich klasztoru Shaolin 35. generacji. Tematem dzisiejszego odcinka jest poświęcony kultywowaniu zdrowia za pośrednictwem ćwiczeń. Takich ćwiczeń jak Qigong, Kung Fu, yoga, Tai Chi i wiele innych wspaniałych systemów, które mamy na świecie. Wszystkie te ćwiczenia są taką zintegrowaną całością, której celem jest zapobiegać chorobom i przedłużać nasze siły witalne. Powiem Wam trochę z punktu widzenia w nurcie medycyny chińskiej, to wszystkie ćwiczenia poruszają w naszym ciele energię Qi i krew. Dzięki temu możemy zapobiegać stagnacją w naszym organizmie różnych rzeczy, które prowadzą do bóli, chronicznego zmęczenia, guzów, a nawet nowotworom. Także poprzez ćwiczenia oddechowe, umysłowe i poprzez pracę z ciałem możemy poprawić również funkcję naszego układu pokarmowego, która jest podstawą naszego zdrowia. I jeszcze dodam tak, że nasze ciało wymaga odpowiedniej ilości oporu, siły, przepływu i kierunku i te energie, właśnie to wszystko to daje energię, która jest iskrą do życia, więc musimy uczyć się o ruchu wewnątrz ciała i o ciele. Musimy uczyć się o ruchu przez życie i poprzez interakcję z innymi ludźmi. Także teraz oddaję głos naszemu Shifu. Dziękujemy, że jesteś. Dziękuję za zaproszenie, doktorze Pando. A więc tak, zacznijmy od tego, że według chińskiej filozofii ćwiczeń, ćwiczenia, które wykonujemy, powinny być przede wszystkim połączone, złożone. Nie możemy na przykład trenować za bardzo tak zwanych zewnętrznych, tak zwanych na zachodzie zewnętrznych styli, bez dbania o to, żeby nasze wewnętrzne ciało również było dobrze dotlenione, było dobrze doenergetyzowane. I również w drugą stronę. Nie możemy ćwiczyć na takiej zasadzie, że ćwiczymy tylko to, co wewnątrz nas, a to ciało zewnętrzne za bardzo nie pracuje. Nawet przy takich ćwiczeniach jak Qigong czy yoga, czy inne ćwiczenia oddechowe, gdzie mimo wszystko wykonuje się ruchy, są one nastawione bardziej na pracę wewnętrzną, więc brakuje nam wtedy tej pracy zewnętrznej. Dlatego według chińskiej filozofii ćwiczeń, według tego, co kultywujemy w klasztorze Shaolin, te dwie dziedziny, zewnętrzna i wewnętrzna, są ze sobą bardzo powiązane. Mówi się w Chinach, że nasz trening wewnętrzny, czyli stylów tak zwanych wewnętrznych typu Qigong właśnie, czy yoga, praca z oddechem, która mimo wszystko też przeplata się w stylach zewnętrznych, powinna wynosić tyle procent naszej całej praktyki, ile wynosi nasz wiek. Czyli zakładając, że będziemy żyli 100 lat, czyli jest to nasze 100%, w wieku 30 lat trening styli wewnętrznych, czyli właśnie tej bardziej pracy oddechowej, tej powolnej pracy z narządami wewnętrznymi, powinien wynosić 30% naszej praktyki. Pozostałe 70% naszej praktyki to to, żebyśmy zadbali o to, żeby nasze ciało było silne, zdrowe, szybkie. Chcemy przygotować to ciało w młodszym wieku do tego, żeby później miało więcej siły. Czasami zdarza się niestety tak, że ludzie zapominają troszeczkę o tej praktyce zewnętrznej, skupiając się za bardzo na tej wewnętrznej pracy przez niektóre nurty, które się pojawiły, ale taka praca, która skupia się tylko i wyłącznie na wnętrzu, może mieć, nie musi, ale może mieć zgubne efekty. Pamiętajmy, że ta praca z energią, ten nasz oddech, który wprowadzamy poprzez Qigong, poprzez jogę do naszych organów wewnętrznych, do naszego przepływu, jest, może inaczej, te style wewnętrzne, które ćwiczymy, one mają za zadanie gromadzić w nas tą energię, mają za zadanie spowodować jej napływ do naszego ciała. Ale z drugiej strony, jeżeli ono nie ma wyjścia w stylach zewnętrznych, wtedy może nastąpić coś takiego jak stagnacja Qi. Ja to często porównuję do tego, że to Qi może po prostu
zwiędnąć, może zapleśnieć, coś takiego jak na przykład w starym drewnianym budynku. Jeżeli wszystkie okna będą zamknięte szczelnie, będzie w nim powietrze, ono zatęchnie, bo nie będzie miało wyjścia. Tak samo jest z naszą energią z chi. Tutaj musi być cały czas cyrkulacja, czyli gromadzimy to chi przed praktyką, a później wyrzucamy ją z siebie. Później znowu gromadzimy, tak jak woda w cyrkulacji tutaj w pogodzie, tak? Najpierw pada deszcz, który opada w cyrkulacji tutaj w pogodzie, tak? Najpierw pada deszcz, który opada na ziemię, później ta woda paruje, wraca z powrotem do chmur i znowu pada na ziemię, I to jest dokładnie to porównanie, którego lubię używać, ponieważ dokładnie tak, w ten sposób chcemy, żeby ta energia cyrkulowała w naszym organizmie. Dlatego warto jest sprawdzić po prostu przede wszystkim, czy to będzie dla nas działało. Bardzo często jest tak i widzę to po ludziach, którzy ćwiczą tylko style wewnętrzne, typu właśnie yoga czy qigong, czy bardzo okrojone style tai chi, które z założenia są sztukami walki i mają w sobie bardzo dużo praktyki takiej zewnętrznej. Bardzo dużo ludzi niestety w tych czasach skupia się tylko na tej pracy wewnętrznej w tai chi, na tej powolnej pracy. Że ci ludzie bardzo często mają problem z koncentracją, mimo wszystko mają problem z siłą, nie mają siły, są bardzo tacy niezdecydowani i bardzo często niestety mówi się, że to jesteś właśnie ty, że to jest właśnie to twoje ty, że taki masz być, po prostu odnalazłeś siebie. Niestety nie jest tak, bo ludzie w wieku 30 lat powinni być pełni życia, powinni podejmować szybko decyzje, powinni być w stanie przebiec 2 km, na przykład, więc wiadomo, że z biegiem czasu, kiedy starzejemy się, nasze ciało nie jest już w stanie tak szybko gromadzić energii, dlatego im się starzejemy, tym więcej powinniśmy ćwiczyć styli zewnętrznych, czyli jeżeli mamy 50 lat, ćwiczymy 50 na 50, mamy 60 do 40, ale w tym młodym wieku staramy się jak najwięcej ćwiczyć stylów tak zwanych zewnętrznych. Tak samo właśnie w klasztorze Shaolin. Dlatego trening rozpoczyna się od bardzo młodego wieku, ponieważ jest to najlepszy wiek na rozbudowanie ciała, na przygotowanie ciała do tego, żeby w późniejszych latach było w stanie odpowiednio funkcjonować. Bo jeżeli nie zadbamy o to za młodo, wtedy wieczorem, czyli kiedy będziemy starsi, nasze ciało może nie domagać. Chciałbym jeszcze tak dodać od siebie, że oczywiście na tyle, ile ćwiczenia balansują nasze organy wewnętrzne, zdrowie, koncentrację, usuwają nagromadzony stres, to też jest druga strona medalu, która dzisiaj jest też nadmiernie jest przesadzone, czyli nadmiar ćwiczeń. Także to nie chodzi tylko co ćwiczymy, ale jak ćwiczymy, kiedy ćwiczymy. Tak z punktu widzenia medycznego to ja bardzo radzę, żeby nie ćwiczyć, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mieliśmy nieprzespaną noc, mało zjedliśmy, bo za każdym razem, kiedy ćwiczymy, to się pocimy. A pocąc się wytracamy płyny wewnętrzne, które są w medycynie chińskiej, mówi się, że to są takie cenne wewnętrzne płyny, które nie jest łatwo ich odbudować. Na przykład po takim ciężkim treningu wypicie litra wody to nie jest to samo, co uzupełnienie tych płynów, które straciliśmy, bo wodę też musimy strawić. Także też musimy podchodzić mądrze do treningu, mieć właściwego trenera i wiedzieć, co robimy, no i właśnie dbać. Jest taka tendencja też niestety w dzisiejszych czasach, że się nadmiernie ćwiczy, mało się śpi, za dużo się pije kawy, i przez to wytracamy jeszcze więcej tych płynów wewnętrznych, a nie kultywujemy ich w sobie. Dlatego też chciałem to tak mocno zaznaczyć, żeby mieć tą równowagę i harmonię, tak jak na wschodzie, yin i yang, zewnętrzny i wewnętrzny. Tak jest. Tak jest. Zgadzam się. To bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia na następnym odcinku. Dziękuję. Powinien wynosić 30%. 35 lat to 35. I tak... Wezwijcie doktora Pandę. Wyłącz kamerę.